Siemka, ja jestem Adacho i czy znacie takie zjawisko, które na zachodzie w krajach anglojęzycznych jest nazywane Legendary Refresh Pull? Czyli moment, w którym jesteście na przykład na głównej stronie YouTube'a, odświeżacie ją i okazuje się, że przed chwilą, przed sekundą został wrzucony jakiś świetny film, który na przykład będzie wam dobrze pasował do obiadu. Ja tak właśnie przed chwilą miałem na zakolach. Miałem już dosłownie zacząć nagrywać odcinek i nagle widzę, że Tomek Prucnal, autor Adacho Balls i też Dragon Ball Powerless wrzuca posta. A ja już wiem, że jak Tomek wrzuca posta, to oznacza, że jest to albo rozdział, albo jakiś zajebisty fanart. Wolę opcję numer 1, więc Tomek, z wielką przyjemnością, jak widzicie, jeszcze nawet przed chwilą tutaj to jest. Nagrywam to jeszcze, żeby nie było, w lipcu, widzicie to w sierpniu dość wyjątkowo, bo chcę, póki temat DLC do Sparking Zero jest świeży, to wrzucać filmy z DLC, ale rozdział 6 Dragon Ball Powerless został przed chwilą wrzucony, więc ja to zatwierdzam i już wiem, co będę robił po południu. Także Tomek, bardzo Ci dziękuję. Ja powiem Wam tak. Jesteśmy w końcu za tą magiczną, tak naprawdę nic nieznaczącą, ale barierą, którą próbowaliśmy przekroczyć od wielu miesięcy, czyli 11 000 osób dołączyło na Zakola i akurat tak się miło złożyło, że sporo osób dołączyło akurat na licytację. Licytacje były tematem przewodnim, można powiedzieć, lipca. Tematem, który zaktywizował bardzo dużą ilość osób i ostatnio powiedziałem wam źle, bo na początku powiedziałem, że z licytacji uzbierało się 5760 zł, ale jeden widz Adrian wpłacił 50 zł więcej, więc jest 5810. Zapomniałem i bardzo przepraszam o Przemku. Przemek, któremu bardzo dziękuję, szczególnie dziękuję, wygrał... Gdzie jest Jamsza? Tego Jamszę. Wygrał, jak widzicie, za 250 zł, ale na zbiórkę wpłacił 400 zł anonimowo, więc wpłacił 150 zł więcej niż tak naprawdę trzeba było, plus tego Jamsze powiedział, żebym sobie zostawił. Zanim Przemek mi to napisał, ten Jamsza był już spakowany, bo wiedzieliśmy z Marcią, bo Marcia mi pomagała pakować te paczki. Jeśli byliście zadowoleni z jakości zapakowanych paczek, to można podziękować Marci. Ten Jamsza był już zapakowany i czekał po prostu na adres i Przemek mi wtedy napisał, żebym go sobie zostawił i ja mówię, no, on już jest po pierwsze zapakowany, a po drugie tak w sumie z tych wszystkich figurek to chyba na Jamszy zależałoby mi najmniej, więc wyślę go komuś, kto na to szczególnie zasłużył. I wtedy pomyślałem sobie, że wyślę go Mikołajowi, którego też pozdrawiam, który wylicytował 4 figurki za w sumie 1300 zł, więc on jakby wpłacił najwięcej na akcję, więc dosłałem mu tego Jamszę jeszcze gratisowo. I potem się okazało, że Mikołaj tak naprawdę zajął drugie miejsce w tej licytacji, więc nawet gdybym miał Przemka zignorować i dać tego Jamszę drugiej osobie, to tak to byłby Mikołaj. Więc wyszło sprawiedliwie, więc tak naprawdę nie 5810, ja sobie palcem rysuję tutaj, żeby pisemnie dodać. Więc 5960, prawie 6000 zł. Cieszy mnie to bardzo, ale o akcji już mówiłem, także... Chcę zacząć ten film, mimo wszystko, w zasadzie już go zacząłem, ale przegląd postów chcę zacząć od pewnego posta i tutaj, żeby nie było tak, że rzucam bezpodstawne oskarżenia, albo raczej taką prośbę o udowodnienie, bo żyjemy w czasach sztucznej inteligencji i łatwo bardzo wrzucić do internetu coś, na co się ludzie nabierają. Ja sam się czasem nabieram na rzeczy, które są wygenerowane przez AI, ale jest na grupie pewna osoba, która reklamuje się i oferuje, powiedzmy, produkty do sprzedaży. I czasem widać, że są to produkty stworzone przez niego, ale ostatnio wrzucił coś, co przepuściłem przez filtr, który sprawdza, czy obrazek jest wygenerowany w AI, no i niestety pokazało, że chyba 96% szans na to, że to jest AI. Mianowicie, Przemysław, mam dla Ciebie propozycję. Jeśli wrzucisz mi zdjęcie z innej perspektywy tego Goku, filmik z tym Goku, może proces tworzenia, może na przykład jak sam zakładasz te rękawice i boksujesz do kamery z tym Goku, którego swoją drogą znalazłem też w internecie, więc możecie zobaczyć oryginalny obrazek, który znalazłem na Pinterestie i to, co wydaje mi się, że tutaj, i to jest mocne oskarżenie, to, co wydaje mi się, że Przemysław tutaj za pomocą jakiejś sztucznej inteligencji przełożył z tego Pinteresta na rękawice, tak samo znalazłem tego Gohana, który wygląda niedokładnie tak samo, ale widać tutaj inspirację.
I dlaczego mówię, że jest to moim zdaniem stworzone przez sztuczną inteligencję? Bo wygląda to świetnie. Przemysław, jeśli ty to narysowałeś, kłaniam się w pas i oferuję ci wysłanie paczki przeprosinowej z gadżetami z Dragon Balla, z różnymi rzeczami, żeby nie było tak, że ja tutaj cię oskarżam. Ale trochę mi się to nie klei, że akurat te rękawice nie są na sprzedaż. Dlaczego? Bo może nie istnieją. Spojrzałem sobie na twój profil i tutaj, no muszę przyznać, że na przykład ta grafika widać, że jest rysowana przez ciebie. Widać zmarszczenia na rękawicy, widać, że to jest twoja kreska. Ok? Mało tego, większość tych rzeczy, albo wszystkie te rzeczy, które namalowałeś, wrzucasz na tle tej tablicy i farbek, z których faktycznie korzystasz. Przepraszam, jeśli cię obrażam, ale trudno jest mi uwierzyć, że dosłownie jakiś czas temu wrzucałeś na przykład w marcu takiego Gohana i teraz wrzucasz takiego Goku, który, sorry, ale naprawdę cuchnie sztuczną inteligencją. Cuchnie. Chyba że jest faktycznie przez ciebie narysowany. Wtedy przepraszam, ale już kilka takich, może nie kilka, ale już była wcześniej w przeszłości sytuacja, że wydawało mi się, że coś wrzucałeś na grupę, co tak trochę po prostu śmierdziało czatem GPT. No bo tutaj widać, że jest to rysowane, plus tak naprawdę tego gościa ze Street Fightera widziałem też proces, że wrzucałeś. Tego Goku widać, że narysowałeś. No to od razu widać, że jest pomarszczona skóra, że jest twoja kreska, że są w tle rzeczy, których używałeś i ja ci nie odmawiam talentu, bo jesteś bardzo utalentowany, ale to też jest dla mnie dziwne, że te wszystkie rzeczy, które wrzucasz i są widać, że przez ciebie narysowane, są na sprzedaż, a na przykład to nie jest już na sprzedaż, pomimo tego, że tak na dobrą sprawę to są najładniejsze twoje rękawice. Więc Przemysław, idę wa bank. Jeśli będziesz widział ten film, to dobrze, a jeśli nie, to ja napiszę jeszcze to w komentarzu. 5 dni, albo kilka dni, może 3 dni, albo 5 dni, nie wiem, jak tam wolisz. 5 dni na to, żebyś, może w komentarzu tutaj pod tym postem, wrzucił filmik, albo zdjęcie, albo jakikolwiek inny dowód na to, że te rękawice są u ciebie w domu, no bo jeśli mówisz, że ich nie sprzedałeś, no to znaczy, że sobie taką po prostu zostawiłeś, albo cokolwiek innego, co byłoby dowodem, że to jest twoje. Jeśli nie, no to przepraszam, ale reklamowanie swojej działalności i kłamanie ludziom prosto w twarz, to nie byłoby, nie mówię, że jest, ale to nie byłoby w porządku. A my idziemy dalej. Igor Patorski, hejka za kolaki. Muszę was poinformować, że wczoraj, 1 lipca, był chyba najważniejszy dzień w całym moim życiu. Po pierwsze, to wczoraj podpisałem moją pierwszą w życiu umowę o zlecenie i od dnia dzisiejszego pracuję w ochronie na Nockim. Po drugie, to po prawie 2-letnich staraniach i nauce jazdy w końcu udało mi się zdać egzamin. I po trzecie, i najważniejsze, mój brat wysłał mi wczoraj zdjęcie testu ciążowego i okazało się, że w niedalekiej przyszłości będę wujkiem, a mój brat ojcem. 1 lipca to chyba do końca mojego życia będzie moja ulubiona data w kalendarzu. Gratuluję ci. Pani Angelika, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, że nie oblała pani Igora. No Igor, powiem ci, jeszcze tutaj wysłał test. Dziwny post, nie? Trochę randomowy. Egzamin z prawa jazdy i test ciążowy. No ale Igor, 1 lipca, kilku moich znajomych ma urodziny 1 lipca. No i Dyzia miała urodziny 1 lipca. Potrójne gratulacje, tak jak napisałem. Ciekawy post. Rzadko się takie zdarzają. Emil, mam wrażenie, że rysowanie okładek do fanowskich mang, które nigdy nie powstały, to jest jakiś już fetysz na grupie, bo raz na jakiś czas się pojawia fanowska okładka do fanowskiej mangi. Dużo osób coś takiego robi, ale potem te fanowskie mangi nie powstają. Dlatego warto dodatkowo docenić Tomka Prucznala, który faktycznie rysuje tę mangę. Emila pozdrawiam. Emil akurat też paczkę nie przeprosinową ode mnie dostał, ale za post miesiąca. Dzisiaj chciałem wam pokazać nową okładkę do mojej fanowskiej mangi Dragon Ball Equal Rule. Spędziłem nad tym naprawdę sporo czasu, bo aż 15 godzin. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w bliskiej przyszłości planuję wypuścić swoją fanowską mangę. No to czekamy. Nie no, mi się akurat to podoba. Wygląda trochę toyotarsko właśnie, ale tło, zakapturnik, waga, pęknięte szkło, pęknięte niebo. O co tu chodzi? Temat wygląda interesująco, więc chętnie zobaczę, co tam Emil ugotował. Nawet jeśli to miałaby być tylko jedna rozdziałowa historia. Krzysztof, jak Krzysztof czasem puści ją na grupę, to ja mokre majtki mam. Ja naprawdę, Krzysiek, ja tutaj nie żartuję. Ja jestem w stanie kupić od ciebie ten obraz, bo on jest wręcz... No on jest perfekcyjny. Ta perspektywa tutaj, ten rozmazany, lecący kunaj
Naruto jest narysowany genialnie. W jednej ręce robi... To nie wiem, czy on robi tutaj Kagebunshin, bo Kagebunshin jest tak, a on tutaj robi Rasengana w drugiej i to jedną ręką. To już jakiś dobry Naruto jest. Z Kakashim walka na dachu. No ja pierdzielę, te rysunki, które nie przedstawiają tylko postaci gdzieś sobie wiszącej w próżni, tylko jakieś tło, scenę. To jest coś innego. Krzysiek, powiedz mi, jeśli nie potrzebujesz tego, jeśli tego sobie narysowałeś, to po prostu do szuflady, wyślij mi to, podaj cenę, ja ci to kupię od ciebie, naprawdę. Chyba że na przykład zarysujesz mi też za pieniądze taką scenę, jak Lee pijany walczy z Kimimaro. Albo w ogóle na przykład jakiegoś Lee, który walczy. No ja przecież to bym powiesił sobie tu. Tutaj. To jest idealne miejsce na to, żeby tego Naruto tutaj powiesić. Ja wiem, Krzysiek, że mam od ciebie dużo rzeczy już, bo mam chociażby to, i to, i to, i to, i to, i to, i... Nie, to od Dominiki, twojej dziewczyny. I jeszcze tamto. Ale no ten Naruto jest prześliczny. Prześliczny jest. Właśnie, no on powiedział, że co do ceny już nie rysuje za pieniądze, ale jakbyś chciał paczkę z moimi pracami z Naruto w takich większych formatach, możesz się odzywać. No ja bym chciał, tylko że nie chcę za darmo, nie? Paczkę z pracami? Ja pierdzielę, no ja bym chciał, Krzysiu. Twoje prace tak bardzo ładnie ozdabiają mi pokój, ale no mimo wszystko z Naruto jeszcze nie mam. A taka jest trochę żule, co? Ale no ja proponuję pieniążka za to, to nie jest tak, że ja żulę. Nie wiem, czy widziałeś, Adacho, ale jak wpisałem w Google, kiedy jest data premiery nowego DB, to twój filmik się pokazuje. No nie wiem, dużo osób pewnie, i to widziałem w komentarzach, że pisze, że jak gość jest moim widzem, to potem Google mu podpowiada te rzeczy, ale nawet jak się ma jakiś tam tryb incognito, to tak naprawdę nie działa, więc to nie jest tak, że jak macie tryb incognito, to możecie sobie zobaczyć to, jakbyście byli zupełnie nowym użytkownikiem. Trzeba byłoby pójść na przykład do szkolnej biblioteki i tam wpisać coś takiego. No ale ja na przykład spróbuję. Wiecie co? No spróbuję. Kiedy jest premiera nowego anime Dragon Ball Super? No nie jestem tutaj. No, widzisz, że to jest kwestia tego, że po prostu jesteś moim widzem. Ale tu jestem. Na samym początku. No ale to podejrzewam, że to właśnie kwestia tego, że to ja, nie? Ale miło mimo wszystko się na to patrzy. Tak jak zażartowałem tutaj, że nie sądziłem, że dożyję dnia, kiedy Google będzie czerpać informacje ode mnie, a nie w drugą stronę. Oczywiście żartuję, bo wiem, że tak nie jest. Żeby nie było tak, że jestem gołosłowny, kolejna okładka fanowskiej mangi, która pewnie nigdy nie powstanie, chociaż chciałbym, żeby powstała, czemu nie? Mikołaj, widzę, że tutaj nawet ma jakieś wydawnictwo już, JC. Japanese Cartoons? Game. Bo to nie game chyba, Game. Prawie jak Kame. Nowy bohater i nowe niebezpieczeństwo. No Goku tutaj do góry nogami. Ładna pozycja. Kopię go Beast w plecy. No pain, no gain, jak to mówią. Mikołaj, gratuluję ci samozaparcia. Widzę, że też tutaj masz sprzęt normalnie. Też jakąś tablicę do rysowania. I tutaj widzę, że wszystko jest pięknie ręcznie i pokolorowane ręcznie. O czym to ma być? Nowy bohater i nowe niebezpieczeństwo. Game? Skąd się wziął ten tytuł? Gamehameha? To, co zrobił Adrian, też jest dość interesujące. No tutaj jest też sporo czatu, natomiast Adrian tworzy swoją własną karciankę. No tutaj widać, że jest sporo czatu użytego, w sensie sporo AI. Te postacie są wygenerowane w AI, ale to jakby no kwestia grafik, podejrzewam, że to nie jest aż tak istotne. Ale sam fakt stworzenia własnej gry jest dla mnie imponujący. Zobaczcie, Tytan atakujący, Vegeta SSJ. Wow, jakieś są karty w ogóle różnych rzadkości. Chłopaki ziemskie są brązowi, Frieza i Goku są srebrni, a Vegeta SSJ jest złotym. Okej, masz moją uwagę. Jestem ciekaw, czy sam wymyślałeś te wszystkie rzeczy? Te pasywki i te wszystkie nazwy i te zasady? Erwin, Jan, Koni. A, były takie postacie. O, jest już w trakcie gry to wszystko. Czekaj, czy tam był Menchi z Huntera, tutaj jest nawet Levi Ackerman. Levi to się na niego mówiło, nie? Niektórzy mówili Levi. Levi, prawi? Nie, chyba Levi normalnie. Patrzcie to, Łukasz. To jest jedna z figurek wszechczasów, nie? Nie, no żartuję, jest świetna. Siemanko, jako że jestem nowy, to w ramach przedstawienia się pochwalę się nową figurką. Ja nie umiem czytać chyba, wiecie? Pochwalę się, jaką figurkę przywiozłem sobie z Japonii. Było to spełnienie jednego z moich marzeń. I jest to moja pierwsza figurka. Jestem Łukasz i wychowałem się na DB z RTL-a. Pozdrawiam, trzymajcie się. Nie, no jeśli taka figurka jest twoją pierwszą, nawet chyba kwiaty jeszcze z Japonii przywiózł.
Gałązki. Nie, no to nie jest sakura chyba, nie? Kwiat wiśni różowy. Chociaż, czy są też białe kwiaty wiśni? Podobnie to wygląda, mam wrażenie. Głupoty może gadam. Ale ładny bardzo kwiat w wazonie. Ale ten Goku, taki trochę mangowy, trochę nie. No bo jest tutaj logo mimo wszystko mangowe Dragon Balla. Kuririn no Kotoka! Znana scena. Akurat Kuririn łatwo przeczytać, bo jest 2 razy to samo kanji. Jest bardzo łatwe. No i to jest no, nie? Kuririn no Kotoka. Ja nie znam japońskiego, ale na jak już się tyle te Dragon Ball ogarnia, to po prostu czasem się niektóre rzeczy już wie tak z przyzwyczajenia. No, Franciszek w końcu wrzucił ten turniej Mocy 2. No, nie wiem naprawdę co o tym myśleć. To jest najbardziej dziwacznie panelowana manga w historii. Zobaczcie co się dzieje. Przecież gdyby te wszystkie puste przestrzenie zebrać do kupy, to można byłoby zrobić powierzchnię o wielkości lotniska Okęcie. Nie rozumiem dlaczego tak to jest panelowane. Ale no mimo wszystko fabuła jest dość zabawna. Tutaj Vegetę uderza Gohan Blanco. Co powiesz na walkę? Chciałbym tylko... Mówi się to czoło, a nie te czoło. Te czoła. Trochę brutalna manga. Franciszek ostrzegał. Jest jakiś Broly, który się bije z Goku. Co to jest? O, tutaj już widać ładnie narysowane ręcznie. Gohan Beast Blanco. Nie, to jest Calvo w zasadzie. Blanco to jest biały, a Calvo to, że jest łysy. To jest Beast Calvo, a tutaj chyba jakiś god zwykły Vegeta. Tutaj ładny rysunek Vegety. Podoba mi się to, jak jest w ten sposób oznaczone cieniowanie na policzkach. Jak był turniej mocy, to było widać, że Yuya Takahashi w ten sposób wracał do tych starszych modeli postaci z Dragon Balla Z i w ten sposób mieliśmy takie dodatkowe cieniowanie na policzku. No ale dobra, zostawię to wam, jeśli chcecie przeczytać. A tutaj jest dość ciekawa sprawa. Artur napisał: szkoda, że nie wiedziałem, Adacho, że byłeś u mnie w mieście. Zbiłbym 5. To jest nasz pierwszy dzień w Kościerzynie. W zasadzie pierwszy nocleg, w zasadzie drugi nocleg. Pierwszy dzień jazdy i teraz zaczynamy drugi dzień jazdy. Miałem kryzys pierwszego dnia i to taki potężny kryzys pierwszego dnia, więc tutaj byłem taki... Nawet nie byłem w stanie obejrzeć meczu Norwegia-Brazylia. Zasnąłem na meczu, a byłem bardzo zajarany tym meczem, więc no to jest najlepsze świadectwo tego, że nie dałem rady. No i tutaj następnego dnia rano polecieliśmy sobie na rynek, pojechaliśmy na rynek zrobić sobie parę zdjęć, pozwiedzać. No ja tutaj mówię, że spałem, zwiedzałem Kościerzynę. Mówiłem o tym wielokrotnie, bo ja miesiąc czy 2 miesiące już przed wyjazdem trąbiłem wam, że jadę przez te miasta, że szukamy noclegów i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie teraz, jak to się mówi, rozmowa chuja z butem. Tylko kto tu jest chujem, a kto jest butem? Chyba ja jestem chujem, jestem taki niemiły czasem. Jedziesz dalej? O akcji wiedziałem, ale że Pleszew odwiedzisz, to nie. Artur pyta mnie, czy już jadę dalej. I że nie wiedział, że odwiedziłem Pleszew. Jak jadę dalej? Chłopie, napisałem ci, że byłem tam, przecież już wróciłem z akcji. Nie byłem w Pleszewie, to nie jest Pleszew. Jeśli to jest jego rodzinne miasto, to jak nie poznał, że to nie jest Pleszew, że to jest Kościerzyna. Karawana jedzie dalej, a psy szczekają. No i tutaj nie oceniam Artura, bo napisał, że ogląda sporo, ale na wszystko brakuje czasu. Ja naprawdę doceniam i nie oceniam, ale kurde, rozbawiło mnie to, że on mówi: nie byłeś w moim mieście. I wrzuca zdjęcie z Kościerzyny, nie? Jedziesz dalej? No jadę. Może zajadę jeszcze do tego Pleszewa. Specjalnie dla ciebie. Artur, mam nadzieję, że będzie się okazja zobaczyć gdziekolwiek. Może w Pleszewie, może gdzie indziej i zbić 5. To jest dość ciekawy post. Karol Duma. Czekajcie, wejdę sobie w ten sposób. Jak wam się podoba mój rysunek od 1 do 10? No... Shuren Saiyan 2. No nie wiem, czy tutaj jest to Shuren Saiyan 2, bo włosy nie sterczą. Wyładowania elektryczne są piorunki. Zęby, zęby do wymiany chyba wszystkie. Nie wiem, kto to jest, na pewno to nie jest Goku. Vegeta raczej nie. Nie będę nic tutaj sugerował, ale postać, która ma brodę i jest łysa, Shuren Saiyan 2. Zaakceptowałem ten post, bo byłem ciekaw komentarzy, czy aby na pewno nie można zejść poniżej zaproponowanej skali.
Najlepsze jest to, że takie posty wywołują, powiedzmy, najwięcej reakcji, nie? Nie, no ale nie śmiejcie się, no i co, Karol od tamtego czasu nic nie wrzucił. Ja, Karol, dałem, trzymaj się. Trzymajcie się, bracie. No będzie dobrze, Karol. Będzie dobrze. Chciałem się pochwalić swoją kolekcją DB. Piotr, co my tu mamy? Zobaczcie, jak ładnie post zrobiony. Mamy mangi. Moje krzesło skrzypi oczywiście. Wszystkie ma. Wszystkie ma. Yamcha, Jacko, Dragon Ball ma. I ma filmy. I ma... Tutaj też Dragon Ball ma. I ma full color. Nice. No za full color to szanuję, to jest akurat droga sprawa. Nie widziałem tego posta wcześniej, tak wam się przyznam. No Dragon Balla po prostu gość ma. Klaudia, kurde, nie wiem o co tutaj chodzi, czy Klaudia pojechała specjalnie w jakiś park Yellowstone, żeby zrobić to zdjęcie? To jest ta Klaudia, którą ostatnio pokazywałem, co aerografem robi. Już nauczyłem się to mówić. To słowo. Roche ożywiony, Bulma Android, Goku jedzący ryż. Cała ekipa w ogóle tutaj jest. Vegeta z KFC, Chichi, Goten, Gohana w ogóle nie ma. Takie... Jest kilka niepopularnych, na przykład Puar jest, a Yamszy nie ma, nie? Jest Umigamy w ogóle, który łapę pokazuje. No Umigamy najlepszy. Bardzo ładnie to wygląda, no i jest to dość spore, zobaczcie, przecież to jest jakaś taka przyczepa na... Nie wiem na co. Namiot samochodowy jest zamontowany, w końcu mogę pokazać efekt końcowy. Cieszę się, że podoba się nie tylko właścicielowi, ale również znajomym i wszystkim, którzy mają okazję zobaczyć go na żywo. No nie, no jak ktoś by czymś takim przejechał, wyciągnąłbym telefon, żeby zrobić zdjęcie. Wrzuciłbym na zakola. Bardzo ładne, Klaudia. Gratuluję talentu. Tak samo jak tutaj, Hubert. Hej, moja luba zajmuje się pieczeniem i dekoracją lukrowanych ciasteczek i ostatnio takie zamówienie jej wpadło. No, 1, 2, 3, czekaj. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Zgadza się. I 9. To jest chyba na 9 urodziny, nie? Chyba, że P jest odwrócone. Dla Patryka na urodziny 48. Nie, no chyba tutaj tort urodzinowy. Mamy tutaj kanji. No jakbym dostał torcik z czymś takim. Shish. Aż bym chciał częściej obchodzić urodziny, bo na co dzień to tak nie lubię za bardzo. Michał Guzik. Witam wszystkich zakolaków. Dawno nic nie wstawiałem. Zobaczcie. Wakacyjne robótki garażowo-stolarskie. Jest sobie... okrągła deska, całkiem ładna, taka wygląda jakby można było ją postawić na stole w salonie. Są 4 belki, listwy jakieś. A, to już jest efekt końcowy, czy co? No mamy tutaj Jolly Roger z Łąkowych Piratów. Wow, jakie tu sprzęty, no klucze. Bardziej się marzy taki garaż, naprawdę, ona by chciała mieć takie... O, śrubokręty! Wiecie co? Ja bym miał coś takiego, tydzień byłoby i one wszystkie byłyby pogubione. Szanuję za to, że jest porządek tutaj, naprawdę. Chyba, że to do zdjęcia tylko tak. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tymi 2 zdjęciami, bo od razu mamy tutaj efekt końcowy. Uchwyt... on stołek robi! Okej, czyli on robi uchwyt na telefon i jeszcze stołek, nie tylko flagę, czaszkę. Okej. To daję za to serduszko. Tym pozytywnym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy przegląd. Z jednej strony mam nadzieję, że Przemysław, ten od rękawic, udowodni, że faktycznie to są jego prace, ale z drugiej strony będzie mi mega głupio, jak się okaże, że on to wrzucił faktycznie. Chociaż no, sprawdzałem to specjalnie i tak dośmierdzi mi to. Podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, której to może śmierdzieć, ale może przesadzam. Przemysław, no, piłeczka jest po twojej stronie. Póki co, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Dziękuję za wszystkie posty. Dorian, też informacja do ciebie. Dorian proponował, żeby sierpień był miesiącem zwierząt, ale nie mam dobrej nazwy na to, a te, które Dorian zaproponowałeś, nie do końca oddają chyba ducha tego, że to się dzieje na zakolach, więc jakoś tak nie chcę chyba... O co to mi za jakiś mrówczak łazi tam? Chyba odpuszczam. Może we wrześniu. Jeszcze się zastanowię. Zrobimy miesiąc jakiś zwierzęcy. Chociaż możecie się chwalić swoimi zwierzętami na zakolach, to nie ma żadnego problemu. Chętnie to pokażę w przeglądzie, ale żeby robić tematyczny, to tak nie czuję tego jeszcze. Może przyszły miesiąc. Zobaczymy. Czy może macie jakieś własne pomysły na tematyczne miesiące na zakolach? A póki co, miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.